Cześć! Dziś coś, czego jeszcze u mnie na kanale nie było, czyli konewka. Uprzedzam jednak, iż w związku z tym, że moja pracownia jest malutka, to i plan filmowy jest niewielki i konewka nie mieści się cała w kadrze. Mimo to zapraszam na film. Pracę nad konewką rozpoczynam od pomalowania jej podkładem akrylowym. Kiedy podkład wyschnie, maluję konewkę na białą farbą akrylową. Serwetkę rozwarstwiam, a następnie wyrywam z niej motyw, który chcę umieścić na konewce. Serwetkę przyklejam do konewki używając kleju do decoupage. Robię to w ten sposób, że konewkę smaruję klejem, następnie układam na tym kleju serwetkę, dociskam ją przez folię do dokumentów i kolejny raz smaruję od góry klejem. Czas domalować tło. Mieszam ze sobą farby, tak aby uzyskać kolor jak najbliżej zbliżony do tego, który występuje na serwetce. Następnie nakładam farbę gąbeczką na konewkę. W miejscach, w których potrzebna jest większa precyzja, czyli na przykład przestrzeń między kwiatuszkami, nakładam farbę pędzelkiem. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam konewkę lakierem. Górną część konewki, uchwyt i dzióbek konewki maluję na zielono farbą akrylową. Tą samą farbą ochlapuję boki konewki.
Po zabezpieczeniu całej konewki lakierem, w miejscach, które wcześniej malowałam na zielono, odbijam beżowe kropeczki, korzystając z tępej strony wykałaczki. Koronka, którą widzicie, jest zafarbowana tymi samymi farbami, którymi malowałam uchwyt i czubek konewki. Oczywiście zapomniałam włączyć aparat, musicie mi uwierzyć na słowo. Koronkę rozcinam na dwie części. Jedną z nich przykleję na górze konewki, a drugą wykorzystam do stworzenia dekoracyjnej kokardki. Na górze konewki, tuż pod krawędzią tego zielonego kapelusika, doklejam jeszcze bawełniany sznureczek oraz dekoracyjną kokardę z bawełnianej beżowej koronki i kokardkę z tej zielonej koronki, którą wcześniej farbowałam. Gotowa konewka prezentuje się mniej więcej tak. Mniej więcej dlatego, że jak już wcześniej mówiłam, nie mieści się cała w kadrze. Więcej szczegółów zobaczycie za chwilę na zdjęciach. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.